Klatkę naderwałem. O, Już siniak jest. 3,5. poszło. Pięknie. O, i było Kosa jest cholernie ostra. Gub na palce uważaj. Wyżej czub kosy. Ręka musi podkręcona być. Ale tam bajka. Nie wiem. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. No witam Was, panowie. Witamy serdecznie. Witamy Panie Romku po dość długiej Tak. nieobecności. I na wstępie, Panie Romku, jeszcze raz chcieliśmy podziękować serdecznie za zaproszenie. Byliśmy u Pana zimą, teraz mamy okazję latem. No i wiem, że coś Pan tutaj dla nas dzisiaj przygotował. Przygotowałem. Będziecie kuć. O, Kuć żelazo póki gorące. Kuć żelazo póki gorące. No, trochę Wam podpowiem. Wiem, że macie dużo siły i potraficie młotkiem stukać. no i dobra. Co będziemy kuć? Maczetę. O! A z czego będziemy ją robić? Z resora. Przyniosę kawałek stali resorowej. Ale Będzie- kujemy ręcznie czy tym No osprzętem? raczej ręcznie, bo dlatego, że powiem Wam, żeby stanąć do młota mechanicznego, to trzeba po prostu, bo to ma odbicie. Aha. To jest duża siła odbicia. Jak się nieumiejętnie poda, to stal wylatuje i może kogoś okaleczyć. No dobra. Odbicie, po prostu odbicie. No to waży 97 kg ten młoteczek waży. A I jeszcze- nacisku? I jeszcze pod resorem ładnych parę ton jest, bo jeszcze resor go dobija do kowadła, ten resor. To jest ładny resor. To Pan to skonstruował wszystko. Tak, to Wszystko jest, Pana robota. to jest moja konstrukcja. Ciąłem go z arkusza blachy 20. Tu jest 2x20. Prowadnicę z szyny kolejowej uciętej przeze mnie brzeszczotem. I ile się, Panie Romku, Panu zeszło zbudowanie całej konstrukcji? Pracowałem przy nim 2 lata, oprócz tego siałem w polu, orałem, siałem, krowy doiłem, oprócz tego gospodarstwo było. Bo jeszcze chłopaki byli już takie po kilkanaście lat, ale pomagali mi trochę, ale tak za wiele nie mogli jeszcze tak pomóc. Jak teraz, jak to są dorośli, prawda? Palenisko też jest Pana konstrukcji, też sam Pan budował tutaj? Tak, sam. Cegła szamotowa po bokach. Nawet to palenisko zrobiłem z obciążnika ciągnika C4011, dyszę zrobiłem z ważnika. Cały ten nawiew, to wszystko zrobiłem sam. Panie Romku, szczerze Panu powiem o kowalstwie. Za dużo. Może być niewiele, ja doświadczenie miałem troszeczkę, mój tata jest odlewnikiem, zdarzało mi się pomagać na odlewni. Są to oczywiście zgoła inne zawody, ale myślę, że jakoś sobie tu u Pana poradzimy. No dobrze. Dobrze. No teraz zapalę palenisko, bo od tego się zaczyna robotę. Trzeba wrzucić szmatę, trochę olejem napędowym polać. Bo wiadomo, jest wiatr, tu nie jest takie, musiała być ta rozpałka bardzo super drobna, dosłownie No. na drzazgę porobana, no nie? Dobra. Zapal szmatę, panie Konradzie. Tu, gdzie nasączona jest olejem, tak na tym końcu. Tu się powinno chwycić. No. Oj, pierwsza zgasła. To już niedobrze. Niedobrze. Kowal roboty nie zaczyna. Ja bym nie zaczynał roboty. No, bo powinno się chwycić za trzecią. Poszło. Dobra. Poszło. Do 3 Dobra. razy sztuka, jak to się mawia. Dobra jest, dobra jest. Zrobimy to tak. Niech ten płomień idzie tam. Zaraz dorzucimy drewek. Opalane jest to koksem, tak? Tak jest, koksem zaraz posypię. Wrzucę drewek i koksnawiec. Zasypię koksnawiec. A to ma się palić, czy to ma się żarzyć? Drewno ma rozpalić koks. Po to się, bo samego koksu byście nie zapalili. Chyba, że jakimś, nie wiem, superpalnikiem. Czyli to ma być taka funkcja grilla. No coś takiego. I od razu mówię, będzie kopcić, póki się przepali drewno w koksie, będzie kopcić. Nie zadusi to teraz? Nie zadusi, już dmuchawa działa. Takie calo. Nawiew jest zamontowany, dmucha od spodu i się, wiesz, Właśnie nie ja rozpala. myślałem, jak Pan Roman to zasypuje, że to nie zadusi. Ja też tak pomyślałem, ale nie chciałem się wygupić, mówię, nie odzywam się. O, faktycznie. Śmierdzi. No daję, daję. Wiatr jeszcze w tą stronę dmucha. Jeszcze oleju? Nie, nie trzeba.
Muszę wlać smaru na panewki młota. Oleju. Go się smaruje olejem. Zalewa się panewki, on sam się smaruje knotami. Są knoty, które ciągną olej na panewki, bo ta maszyna jest na panewkach. I tu są 3 takie główne. Tam jest duży sztaufer w kole. No. A tu się zalewa, po prostu tu się zalewa olej. O, tu ładnie jest, ale można trochę kapnąć. Jest zalany. Można kapnąć ciutkę. Dobra, ciągnie, ciągnie. A tam jest to samo. A tam gdzie jeszcze nalać? Kładka resora. Kładka resora. Tu bardzo mało się smaruje, parę kropli. Aha. O, już kładka nasmarowana. To mało pracuje, to tylko się kiwa. No wiem. Aha. Tylko się kiwa. Do siły podpięte. Się uruchamy, zobaczymy jak to A działa. tu jest wtyczka, myślałem, że tu tam masz będzie. Ja tutaj wszystko pan Romuald ma pod ręką, się nie bój. Jest. Tu jest sprzęgło maszyny. Tu jest A, sprzęgło i maszyny. to tutaj jest tu. teraz ten drut. Tak, tu. Pójdzie do... Ojej! O kurde. Głupło, nie? O, Uwaga. faktycznie, to jak odbije, to jest kurde. Ziemia! O, ja pierdyka. Faktycznie, Ale- panie Romku, jak to odbije, to wzrok może wyrwać. To zęby może wybić gorzej, No ja. jakby komuś trafiło tu w dziuszek. Lemieszem A jak pan myśli, taką szynę zgniotłoby, czy nie? z szyny jest, szyna jest, Czyli nie ma szans, nie? Szyna jest bardzo twarda, bo przecież Twarda. po niej toczą się jak to się mówi setki ton. Pociągi jechały, no nie? Pociąg, staliwne koła, ciężkie parowozy, ciężkie składy i to jechało po tych szynach, no nie tak, Tak, ale to jest tutaj to uderzenie na raz. no, ale Nie ma wi- równomiernego rozłożenia siły. Widać jak żużelki podskakuje, jak tacy Ja. cegiełki podskakują, no nie? Podpać. I wszystko zrobione własnymi rękami. Od czego jest, panie Romku? Sprężarka amoniakalna. Wielka sprężara amoniakalna tam sprężała amoniak do wielkich chłodni. Po prowadnicę muszę, zobaczcie, pracuje, nie ma zadry, czyściutko, A. smar grafitowy, tu się daje smar grafitowy, jest czysto. Pracowałem na tym kupę lat, nie ma śladu zużycia. A kowadło z czego? Walec młyński lity, w środku jest żeliwo, na wierzchu stalowy pancerz. W środku to waży ponad 200 kg. No tak, no bo to jak są uderzenia, to nie może się wgiąć, nie? Tak, A to ja, żeliwo jest twardsze przecież od stali, nie? tak, ale ono jest wlane w stalowy pancerz, bo to jest walec młyński. Czyli to mleło zboże, tu rowki były. A główny cel, jak pan tworzył tą maszynę, to do czego to miało być? Żeby kuć lemiesze, siekiery, o. Zamieszczę się kiedy. Wiesz czemu żeliwo jest dane? Bo jest twardsze od stali. To jest stopem. Większą zawartość węgla ma żeliwo. Chcę wam pokazać, co będziemy robić, proszę bardzo. Dobra. Tu jest maczeta. Ta jest akurat kuta z resora i będziemy podobno maczetę dzisiaj kuć. To jest tą, co cieliśmy wtedy te Tak, krzaki, nie? jedna z tych, co cieliście krzaki w zimę, tam na tym nieużytku u No. mnie na łące. Dziś będziemy robić podobnie. Tu mamy resor, tak wygląda resor. To już nie jest surowy, on jest przeze mnie rozkuty. On już był w ogniu, bo nie jest już lukowaty, tylko jest prosty jak struna, prawda? Ja go przekułem, ale to nic nie szkodzi. Stal przy kuciu takim rozkuwaniem nabiera po prostu, nabiera swoich właściwości, bo jest sezonowana. Bo była w ogniu, a później powoli stygła, to jej nadaje po prostu, w późniejszej obróbce nadaje jeszcze jej twardości i sprężystości. Żeby przystąpić do tego, no wiadomo, to jest za długi odcinek, nam potrzebny będzie, tu je podciągniemy na rękojeść, ja tutaj przytnę, po prostu ja tu sobie przytnę na ukos i na pewno nam wyjdzie, bo ona przy kuciu się pójdzie, wyciągnie się. No, bo stal kuta po prostu się rozciąga. Więc ja wrzucę okulary i przytnę ją tu na przycinarce na ukos, to jest moment. No i przystąpimy pójdziemy do paleniska.
I poszło. O, No, weźmiemy tą tą krótszą, nie? Tą krótszą, możemy wziąć tą krótszą, oczywiście, oczywiście. Wyjdzie. Znaczy ja mówię tą krótszą, bo tam dziura jest, nie? Tak, to nie szkodzi, bo to przy kuciu nam zejdzie, obojętnie, obojętnie. Ale raczej tu będziemy kuć, z tej strony będziemy kuć ostrze. I te, że tam jest ta dziura, to nam zejdzie, bo jak zacznę ją kuć tutaj, to metal Rozpłaszczy. pójdzie. Metal pójdzie, oczywiście ostrze będzie z tej strony. Najpierw będziemy kuli rękojeść, bo taka jest zasada. Ja tu sobie zaznaczę trochę. Pozwolę szarpnąć tu na pile, żeby był znak, od którego mam miejsce kuć rękojeść. Gasimy światło, idziemy. Idziemy. No to może się grzać, to nie spali Aha. się. Na wyłączonym... Tak też wsadzamy? Nie wsadzamy najpierw haka, najpierw beczetę. Ugryziemy Aha. najpierw beczetę. Hak niech czeka. Dobra, On się nie spali, bo wentylator jest... Jakbyście włączyli wentylator, to moment i dobra. wypala się. Bo na razie nic nie mogę dotknąć. Chociaż wydał tą blachę przeciąć na pół. No panie Krzysztofie, no kto, Krzysiek, nie kto panie zakłada Krzysiek. fartuch? No Krzysiek. No kładź, Ja Konrad. mam kłaść? No dobra. Zakładaj. Już panie Romku zakładam. Tak, bo masz krótkie spodenki, panie Konradzie. Konrad? Tak, mówi pan panie Konrad, Romku, tam Konrad. będzie- ja nie będziemy lubię się czaić, zaklamować czekaj. tam. Ja Założymy tak jak konie się zakłada. Prr, Dobra. prr kasztan. To skórzany fartuch. Tak, O, to porządna rzecz. przysłali mi z tego. Trochę za mały na takiego wielkiego chłopa. Spięty O, jak... Trzeba schudnąć trochę. Może trzeba od razu dwa grzać, jeden i drugi, tak żeby było coś pokazać. Do jakiej temperatury trzeba to rozgrzać? Musi być dobrze czerwone musi być. Dobrze, na razie to jest tylko wiecie. Na razie jest tylko ciepłe. Krzysztof, na razie tylko się żarzy. No nie, jest. Mało, jeszcze. no mało, oczywiście, że mało. Musi być Mało. czerwony kolor, nie? Tak, musi być dobrze czerwone. Jak Tak. już jest na biało, to już trzeba uważać, bo zaraz idą iskry do góry i stal się topi, wytapia się. Jak już iskry się pokażą, to jednak uciekać, bo moment i nie ma kawałka stali, nie ma, zostaje w palenisku, tylko iskierki. I teraz ktoś was by wiedział, jak to trzeba kowadło wziąć i jak trzeba uderzyć, żeby to rękojeść kuć. Ciężko powiedzieć. No to pokażę wam. Te są do kucia lemieszy. Mają do tego rozwartą szczękę, bo lemiesz jest dość gruby, żeby zacisnąć. Tu natomiast by było mało, zbyt mało na ściśnięcie, bo one tylko resztką biorą. Za mało się ściska, no niby można robić, ale trzeba ostrożnie. Te małe ja uważam, że dadzą radę. A tamte? A tamte do okrągłego, te duże to hak brać. Dobra, Już? uwaga, uwaga. Uwaga, tak to się robi. Tak to się robi. Już traci kolor, trzeba do paleniska. Ale pan to sprawnie robi. Dziękuję. No słuchaj, no nie jest to proste zadanie, to tylko prosto wygląda, ale te rytmiczne uderzenia wymagają moim zdaniem też dużo doświadczenia, więc te pierwsze I razy powiem- mogą być... Powiem wam, trzeba w Powiedzcie. kleszczach trzymać umiejętnie, bo może być tak, że po prostu Przeskoczy. uderzając, wybijesz młotkiem z kleszczy. Trzeba wiedzieć, jak złapać. Jak kuję tą stronę górną, trzymam tak, więc tym kantem idzie w dół, kleszcze trzymam tak, uderzam młotkiem tak, żeby mi nie odbiło. Tu zaciskam, bo dosłownie sobie na ukos i tłukę tak, bo jakbym trzymał z dołu, to jest prawdopodobieństwo, że mi siła uderzenia młotka wybije z kleszczy. Także to się bierze pod kątem. Tak zawsze. O, te mają nawet wyrobione, tu patrzcie, od lemiesza. Brało się pod kątem, to tu lemiesz po prostu wyrobił na ukos, prawda? Tu i tu. Bardziej i ta strona jest wyrobiona i ta, tu jest ślad lemiesza po prostu. To teraz proszę, teraz pan Konrad kuje teraz. Bierze to, tak jak pokazałem, na kowadło i tamtą część rękojeści. No. I kuje. I kuje. Panie Romku, jeszcze potrzebuję wskazówek, tak? Tak, najpierw tak. Najpierw tak, dobra? Tak, najpierw tak, walisz tu, do tego miejsca, gdzie zacięte. Widzisz zacięcie tu, do tego miejsca kujesz. I Dobra. tak, i na płask. No dawaj.
Na pusto nie stukaj, bo nie umiesz stukać na pusto, tylko stukaj w żelazo. Nie stukaj na pusto, bo nie umiesz tego robić. Podpatrywałem pana. No. Teraz na płask. No. Źle trzymasz. Nie, jak to było? Źle trzymasz. Po skosie trzymaj. Wywrotka, dobra, dawaj. wywrotka. Wywrotka. Tu już się skrzywił, ale to nic. Aha. On gorący, potrzeba go od tego odwinąć, nagrzać go dobrze, bo za zimny. Nie jest łatwo. Nie? Pierwszy raz naprawdę nie jest łatwo. Nie wiedziałem jak to złapać, jak przykręcić tą rękę. My tutaj naprawdę trzeba wprawy. Ależ tam bajka. Bajka tam, młoteczek sam chodzi w ręku. Pach, 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 pach. Teraz może kolega nie spróbuje, co? No, Można brać? można brać. No dobra, biorę. Zmiana można. trochę. Proszę bardzo. No. I rach, ciach, ciach, rach, ciach, ciach. Śmiało, śmiało. No. Do ognia. Powiem ci, w pierwszym momencie to myślałem, że palce się oparzą. Takie gorące było. No, Ciężko jest to wyczuć, nie? To nowym uderzy. gorące strasznie. Tutaj to aż kurczę paliło. Jak pierwsze te razy robiłem, to aż Tak. myślałem, że tutaj kurczę będzie za Też gorąco. rozgrzany metal bucha, nie? Cały czas. Jak zbliżałem się z młotkiem, to kurczę tutaj bardzo paliło. Dobra, wiesz? Dobra. Tak, Jak pan to łapał, tak? tak, nie, tak, tylko tak, o tak. Dobra. Tak, tak, proszę bardzo, zaciśnij mocno. No, strząknij to śmiało. No i hejda, O, hejda. teraz gorące będziesz miał. Śmiało, Ada! Rachciach! Nie bij na pusto, bo nie umiesz na pusto. Bij w żelazo. Śmiało, 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 śmiało. Tak to nie wal, po cholerę tak kurczę. No nie wiem. Nie No umiesz. tak wal, no. A z boku nie? No po co z boku? Najpierw to tak natłucz, no. Nie jest najgorzej, no. Krzywisz trochę, No ale nie, no pokrzywiłem jak cholera. To nic, to się robi tak. się rozgrzeje. Dawaj tu, dawaj tu. No. Już jest proste. Bucha żar, kurde, ciężka sprawa naprawdę, kurczę, nie spodziewałem się, że to jest tak trudne zadanie. Albo u mnie brak zdolności manualnych po prostu. Ja pokornie podchodziłem do tego zadania, wiem, że to jest ciężki zawód, bo mówię, tam odlewnie, więc wiedziałem, że to nie będzie proste, że to jest zgoła co innego. Nie lekceważyłem tego, ale myślałem, że to może być nieco prostsze. A to jednak się człowiek umie. Ale ciekawe, powiem wam, że ciekawe jest to, że pytaliśmy pana Romka, mówię, jak to jest, panie Romku, no bo na filmach widzimy, kują te miecze, no nie? Zazwyczaj- Ciach do wody, no nie? Gdzie pan ma coś z wodą, no nie ma. No to w co będziemy wsadzać? W olej. Ja mówię, a dlaczego w olej, a nie w wodę? No bo w wodzie by pękło. No to mówię, no to na filmach nas oszukuj. Tak. Też myśleliśmy, że olej się może zapalić, ale tutaj pan Romek właśnie wytłumaczył, że Wsadzać, to wsadzamy i wyjmować. wsadzać, wyjmować. I wtedy kurczę to chłodziwo rzeczywiście zdaje efekt. To jest nie? tak samo jak byliśmy na takiej fajnej akcji Trenuj z wojskiem. Tak. I dostaliśmy granat w rękę, taką szyszkę. No i kurczę też, no, człowiek oglądał Komando, Rambo, szedł Stallone czy Schwarzenegger z granatem tutaj, zdejmował go, odciągnął zawleczkę i stru. A nam powiedzieli, że granat jest w jednym miejscu, zapalnik w drugim i żeby to w ogóle coś z tym zrobić, to trzeba skręcić zawleczkę i dopiero rzucić. Nie ma tak, że tu jest przywieszony granat już Tak. z zapalnikiem. No. To jest dobry przykład, powiedziałeś, bardzo fajnie powiedziałeś to, że widzisz, no, oglądasz film, Tak. Coś innego, myślisz, że wygląda to w ten sposób, a tu przyjeżdżasz do pana Romka Tak. i okazuje się, że rzeczywistość jest zgoła inna. i to jeszcze w tym oleju nie zanurzamy, to zanurzamy, wyjmujemy, zanurzamy, wyjmujemy. No. I to musi Żeby być nie przepracowany olej. Przepracowany No. z grafitem. Szczerze? Domyślam się, że w filmie będzie to wyglądało no, strasznie pokracznie, To znaczy, ale uwierzcie nam, że ale- ten początek jest naprawdę trudny. ale nie to, że pokraczny, tego nigdy nie robiliśmy. Ja taką maczetę uważam, że zrobiłbym dużo szybciej, ja przynajmniej, bo miałem do czynienia ze szlifierką, ja bym z tym poszedł na szlifierkę. I szlifować. No pan Romek, no tutaj, no, robimy tu, no nie? Ja nigdy tego nie robiłem. Panie Romku, a na szlifierce ile byśmy robili tą maczetę? To ostrzyć to trzeba pół dnia. Pół dnia byśmy piłowali. Pół dnia trzeba piłować. I też ciężko by było, bo
trzeba go kuć, bo musi się wykolić, bo jak ja z piły wycinam, to ja wycinam lekkim łukiem. No, A tu, żeby go wykolić, to trzeba go kuć, te kucie go wykoli. Kucie go wyciągnie tak. Kując go się po prostu zrobi się mu ten łuk na ościu. ja mówię, ja nigdy nie kułem, no to ja bym, Ja też. Dla mnie to jest... bym stał cały dzień przy szlifierce i Panie szykował. Romku, a miał pan kiedyś okazję konia podkuwać? Ja koni nie kułem. Ja chcę zakuć Dobra. na okrągło, bo nie wiedzą, co tu zrobić. My nie wiemy. Tak. Trzeba zakuć trochę na okrągło. Panie Romku, dobra, maczety pan kuje, a miedź jakiś pan kiedyś wykuł? Miedź? No, No, klemy do spawarki kułem z miedzi. miecz, mówię, nie A miecz nie, miecza nie kułem. Miecza nie kułem, nie, bo to trzeba stal warstwami nakładać. O, się trochę zaokrągliło i dobra. A kowalstwo gdzie się panie Romku uczył? Bieda mnie nauczyła. Jak gajowy mnie chciał za tempo sikier z lasu wypędzić. Mówi, jak jutro przyjdziesz do lasu z jako tempo sikiero, to cię wypędzę z lasu. Miałem niemiecki bagnet z Mausera i tempo sikierę i poszedłem na przycinkę robić. Gajowy przyszedł, bo musiał mi pokazać, co trzeba wyciąć w tej uprawie leśnej, no nie? Zobaczył, że ja się biedzę, to tempo sikierę. Hej, pokaż to sikierę. Jak jutro przyjdziesz z to sikierą, to cię z lasu wypędzę. I co? Krótki temat. I pilnikiem on oszył, czy? Nie, toczak wodny, kamień wodny Aha, w korytku, tak Wiem, się o co osiło. Takie były na wsi, taki zwykły toczek, No wiem. kamień wodny. pamiętam. Siostra młodsza kręciła, o 3 lata daje mi na cukierki, mówi, Jadziak, kręć mi toczek. Jak się zmęczyła, to jedno, bo taką siekiera była gruba, tempa, zheblować tę siekierę, to byśmy heblowali kilka godzin. Jak się zmęczyła dziewczyna, no to wtedy ja jedną ręką trzymałem siekierę na kamieniu, bo No tak. ja miałem 14 lat, a ona miała 11, no to była dziewczynka jeszcze. No i tak, na drugi dzień się pojawiłem w lesie, pokaż to siekierę, pierwsza rzecz. Obejrzał. Wiesz co, od biedy to może być, ale do dobrej siekiery to i bardzo daleko. Prawdę powiedział, bo ciągle była gruba. Trzeba było ją kuć i hartować, a nie tylko ostrzyć, bo już była zbyt gruba. Tak się zaczęło kowalstwo. Bieda. Panie Romku, a jakbyśmy tutaj panu nie przeszkadzali, to ile czasu by zajęło panu taka produkcja tej maczety? No, Od tam, podstaw. od podstaw. Ja myślę, że tak 1,5–2 godziny bym ją wykuł. 1,5–2 godziny wykucia. Nawet bez błota, bez błota. Tak gdzieś 1,5 godziny, no nie? No bo wiadomo, rozmawiamy, wyłączam palenisko, Tak. pokazuję, a czas leci. A jakby stanął sam, no to nawet 2 bym robił. Jedną bym kuł, druga by się grzała. Odłożyłbym na bok, o, gdzieś tu, Tu jest niech się robota, grzeje, niech się słuchajcie, grzeje, no nie? Później jest prędzej. Konrad, przyjemne z pożytecznym, można grzać metal i kiełbasę sobie na ogniu palić. Pan Roma to jest człowiek pracy, no czasu na jedzenie nie ma. Była mnie ta gza ugryzła. Tym spędzi. Słuchaj, na 1 000 000 subskrypcji, jeżeli byśmy kiedyś wbili na stronkę ekipę, to proponuję, że pan Romek wykuje Ci taką stronkę ekipę tutaj z metalu, rozgrzejemy i wypalimy sobie znak zamiast tatuażu. Ty, na 1 000 000 subskrypcji to przyjedziemy sami po maczecie zrobić. No nie do zrobienia. A będziemy namiot tu rozbijemy, będziemy siedzieć. Z moim tempem i Twoim to podejrzewam, że z Lubię namiot z 2 rozbijemy. tygodnie byśmy ją tu robili. Ja jakbym sam kuł, mogę się posłużyć młotem mechanicznym. Będzie A pokaże prędzej. pan, Pokaże jak na pan tym właśnie wy- na tym wytuszył. Pokażę wam, pokażę. Dobra. Ja ciekawy jestem, ile to pracę przyspiesza, nie? Jakby pan miał tylko na młocie kuć, nie? Tak. To jaki wtedy czas? O! Nawet nie połowa. Pół godziny jest maczeta. No, Tempo grzania tylko się liczy wtedy. tempo grzania, moment, pół godziny mi wykuł. Na młocie tak, moment. Bo to jednak, zobaczycie, A życie jest po to, żeby sobie ułatwiać. siła uderzenia. Kurde, pan Romek nas zostawi, żebyśmy nie narobili Stój, ty tam będziesz włączał, ambaras. Żebyśmy tego nie przegrzali, prezes. Bo nas pan Romek tutaj z tej... Ale to my mamy Z kuzi teraz coś wyrzuci. robić, czy... No właśnie nie zrozumiałem dokładnie, a pan Romek powiedział, pilnujcie tego ostrza. Ale co ma z tym ostrzem być? To wiesz co, żebyśmy go nie przegrzali może, co? No to złap, przekręć, kurde, nie wiem co z tym zrobić. Ale pali. Nie no, jeszcze. No bierz kuj, kurde. Nie ma pana Romka, nie ruszał. Dobra, teraz panowie chodźcie tu, bo tam Tutaj- na tamtą stronę zędra leci. Dobra, uciekamy. Musicie być o tutaj, o tu Dobra. musicie być tu, możecie być tutaj. Dalej stanę. O, Dalej, tak, wolę, nawet, dalej, bliżej, żeby nawet nie bliżej, możecie być, tu nie odbije. Nie? Zawsze Nie? odbija tam i tam odbija. Odbija tak. Tu jest bezpiecznie.
Tak. Myślę, że to jest nagrania też by zrobił. Niesamowite. A A z jednej tylko, a z drugiej nie? Też, później Ile z drugiej. czasu zaoszczędzone? Tak, a tu byś się napłukałbyś się. Co to? Ja jestem podatny na odwalenie czegoś zawsze. Ja też. U mnie te zdolności manualne nie są. Znaczy tu nie Nie chodzi o są zdolności na manualne. dużym poziomie. Ja jestem taki, że coś gdzie nie pójdę, coś Tak. się dzieje. No. Panie Romku, my to tak jak właśnie wcześniej, o gnój możemy panu wywieźć, ewentualnie coś ciężkiego przenieść, a tutaj takie roboty to bardziej do takich parobków się nadajemy do pomocy panu Romkowi. Dobra. Przyjemnie się na to patrzę, ale samemu wziąć sprawy tutaj w swoje ręce to mogło być ciężko. Słuchaj, to jest wiele lat doświadczenia Czy widać. wiesz, no Widać zrobiłbyś, no nie? Widać ten fach w ręku tutaj. No. Słuchaj, jakbyś musiał, by cię sytuacja zmusiła, to byś zrobił, no tylko kurczę, wiesz, tak jak się na to patrzy, to nie są zabawki, no. To jak powiedział pan Romek właśnie, że Tu coś, jeden Że- krzywy ruch i to coś odskoczy, coś wybije, coś wiesz. Coś tak jak tego. powiedział pan Romek właśnie, że ta bieda spowodowała tego, że zaczął się tym interesować. Tak jak wspomnieliśmy, potrzeba matką wynalazków. Tak. Panie Romku, a pana synowie podzielają pana pasję? Raczej do kucia nie. Syn Daniel, ten co teraz jest w pracy tam, on na ciągnikach robi tam parę kilometrów stąd, to on z kolei do mechaniki, on bardzo zdolny jest. On migomatem dobrze spawa, on po prostu mechanikę samochodową przy ciągnikach mechanik. Po prostu on No. jest po szkole mechanik samochodowy, no nie? Mhm. Także on ma zamiłowanie takie i do spawania on jest zdolny i no, po prostu do mechaniki, ale do kowalstwa nie garnie się. Mówi, że to no nie interesuje go. Gra muzyka. No jakby mieli sami zrobić, to chyba by smutno to wyglądało, co? No kiepsko by było. Wie pan co, jakbym miał zrobić, no musiałbym, no nie? To by się powiedział. No to bym zrobił, no nie? Ale, no wiadomo, no człowiek z przymusu zrobi wszystko, no nie? Tak, ale ja powiem panu, Ale mogłoby być ciężko. na pierwszy raz to wszystko się ciężko robi, ciężko. Wie pan z czym mógłbym mieć duży problem? Żeby ta maszyna waliła w to ostrze, w końcówkę, bo podejrzewam, że jakbym trzymał, to i tam by waliło i na koniec, i w środek, i w Obślizgało początek, by. kurwa, Tak, żeby to mi to trzeba latało tam jak... Równo trzeba ciągnąć, żeby Panie- biło po brzegu. No, Panie Romku, a to ile lat zajęło panu, żeby dojść do takiej wprawy, jaką ma pan teraz? Ile lat? O, ja dawno jestem w kowalstwie, się byłem dawno. Ten koks jest kiepski, ten koks jest słaby. Dobry koks powinien strzelać. Jak się pali, to od czasu do czasu mi trach, a on nie strzela, jest mało energetyczny. Dlatego tak długo grzeje, bo w normalnym koksie to moment. Czy jakaś odmiana? No, po prostu słaby koks, za dużo jest wyciągnięte z niego gazu. Słuchajcie, oglądacie ten odcinek, jesteście fanami serialu, programu, nie wiem jak to nazwać. Romek Zaklinacz. Serii Romek Zaklinacz Byków. Powiem wam, w tajemnicy ja też jestem fanem, ale oglądać ten odcinek, a być tutaj na żywo, zupełnie inna bajka. Słuchajcie, ten młot jak wali, ziemia się pod nami trzęsie, tam żar bucha z tego paleniska. Coś pięknego. Wdzięczny jestem, że można to przeżyć, bo naprawdę człowiek może na własne oczy obserwować historię. Patrzcie. Teraz jeszcze taki miecz piracki zrobił. Panie Romku, tutaj ze względu na kontuzję kolegi będziemy musieli działać zespołowo. tak. Ja Ja będę odkładam, rąbał. Konrad łupie. A ja będę łupał. Dobrze, Chwila. Tylko szybko ręce zawieraj, bo mnie dobrze, ręce. dobrze. Elegancko. Gdzie Krzysztof miał kontuzję? Klatkę naderwałem. O, Proszę, siniak jest. oj, widziałem, No. że się nie miałem spytać, a co się stało, gdzie wpadł? Sztanga. Sztanga? Sztanga, wyciskałem sztangę i tutaj się naderwało. Oj. Zdarza się, panie Romku. Zdarza się, no. O, uwaga.
To jest taki Leci. wypadek przy pracy, no. Nacięty nawet, to w te nacięcie trzeba trafić. Oj, O. o! Dobra, Dobrze. obuch. Udało się teraz w obuch. Obuch, Odwrócić, obuch, od na drugiej obuch. strony. Obrócić i obuchem. O. Śmiało, 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 śmiało. No, Śmiało. widzisz? Śmiało. Jeszcze. On pęknie. Dawaj. Żeby nie nacięte było to ciężkie, bo to jest Mocne to drewno, twarde. świerk po prostu sękaty. Zwięzły sękaty. Zobaczcie ile ma sęków dookoła. Sęki go trzymają jak gwoździe. Aha. Ile ma sęków. No i dawaj go z drugiej strony. No i teraz o. Z drugiej nie bardzo, tylko trzeba w to samo Nie? miejsce To samo trafić. miejsce. O, to może być, roz- z celnością rozwalić. może być problem. Dawaj. Nie, śmiało, 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 Co śmiało. ty robisz? Ja mam z celnością problem, mówiłem ci. Tak. Ale to za głowy się, zamach weź. Ale nie trafi w to samo miejsce. Jedzieli, trafi spokojnie. O. I obuchem, obuchem. O. Bach. Jeszcze raz. śmiało, śmiało, śmiało. Bach. I razem. Dobra, teraz odwrócić i pójdzie. Teraz pójdzie, nie? Teraz musi, Pójdzie. kurwa. Pójdzie. Teraz powinno pójść. Trzyma się. Tak, sęki, po prostu sęki bezlitosne. Ale jaka sęko? Naprawdę, Tak, bardzo. tak, 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 to trzyma jak Jak cholera, nie? czort. O, Poszło. tak. Poszło. Sęki do tego takie jeszcze kręty słój. Zobaczcie jakie ma kręty słój. Nie No. prosty, tylko prążki lecą, prawda? Prążki. Prążkowany słój, to, To też, trzyma. dawaj, na pół. Na pół. W tą stronę do To już będzie, to będzie lżej, bo to już jest Leciutko. tak się połówka. Bach. O, I drugą. obuchem by było. Obuchem. A, już wolę przekręcić to jeszcze raz pierdzie. Dobra, Muszę siły nabrać. dawaj. I obuchem. O, No, pięknie. Ta susenka w miarę prosta. Poczekaj. Następne? Okej, no to sękate jest. I obuchem. to sosna pójdzie. Pięknie. Sosna jest bardziej Poszło. miętka, bo to jest młoda niż świerk. Sosna jest bardziej miętka. Świerk jest, a to jest już twardszy. I obuchem. Pod nóg trzeba zabrać, bo Uwaga, niebezpiecznie. uwaga, moja ruku. Dobra, śmiało, Jeszcze śmiało. raz. Śmiało. Pięknie. Zwrotnie, grubszym do dołu. O, Pięknie. bezsęczne w miarę poszło ładnie. Poszło na Ładnie. strzała, nie? Poszło na strzała. Dziabnąć Ale siekierką. mokre jeszcze w środku jest. Tak, w środku jeszcze ma wilgoć. I jeszcze na raz. Teraz tak. Może być i tak. Tylko to korę zwali. O tak, dobra jest. I ostatni strzał. Dobra, hop. Dobra. Poszło. To, że kowalami jesteśmy marnymi, ale za to wy tutaj jako drwale sobie lepiej poradziliśmy. No poradziliście, tak. To bardzo. Po jedno to powiem panu, że twarde jak cholera. To To chyba, tak, nie? bo to inaczej się robi. To wtedy trzeba zrobić w ten sposób. O tak, o, tak. Mokry, kurde. Tak o zrobić, o. A, w tą stronę Tak, go upać. tak. Oj. Ja kiedyś To wam jest powiem to, historię. Słuchajcie, to jest to, co właśnie mówi zawsze pan Januka. Technika ponad brutalność. siła. Zobaczcie. Panie Romku, Tak? pokażę panu jak ja kiedyś drzewo rąbałem. Tak. Wziąłem drzewo, Aha, ile poprzek. było tak, nie. Aha. I tu wystarczyło już go tylko dziabnąć, nie? Tak. Tu był sęk, odbiło i było puf, A i i, jest 5 szwów. i palec. Dobrze, palec na miejscu. Ale najpierw zawinąłem se plastrem. Później jak odwinąłem od plastra, to tak stwierdziłem, że za bardzo się rozeszło. Tak. Pokazałem mamie, mama mówi, ty, no ty to powinieneś do szpitala z tym jechać. Ja mówię, do szpitala? No przeruszam. No ale tam w środku się wszystko widziałem jak się rusza. No i zadzwoniłem do takiego znajomego w porządku chirurga. No i mówię, dzień dobry, z tej strony mówię Krzyk Radzikowski, wie pan co? Mam taką sprawę, czy ja mógłbym do pana przyjechać? No a co tam się Krzyk stało? A no dziabałem siekierą drzewo i chyba mam palec do szycia. Ale wie pan co, tak szczerze to nie wiem. To przyjedź. Zobaczył, mówi, no jak nie do szycia, 5 fów. Ale to ścięgno tutaj na górze, to widziałem i to dobrze nie poszło tak, to poszło pod skosem. Siekiera tak jakby się ślizgnęła po tym. Nie Ale ma. to jest siekiera do rozłupywania. Tak, A tak. nie powinna być do rozłupywania grubsza? Grubszy ten, no. Nie, ona załatwia sobie sprawę ciężarem, Tyle ale lepiej, w nie obuchu. bić. Tak, w środek walić, jak nie Aha. pójdzie środek, to po flisach. Dobra, Po flisach. dawaj mocno na razie. Pięknie. I obuchem. I teraz pójdzie. Patrz jak się No trzyma. już Dobra. jest, patrz. Puściłem, patrz, jest. Jezu, Przeszło. No, widziałem, wie pan co, panie Romku, kiedyś tak. na Uważajcie, internecie, ostatni raz poczekaj, robię. dobra, to ty powiedz, a ja powiem co widziałem. Dobra, No, taką maszynę. Coś na zasadzie pańskiego młota, tak. tylko że z jednej strony było takie coś, tylko zrobione tak jakby dwa ostrza. Jeden w tą
drugi w tą, w kształcie takiego krzyża, nie? Tak, tak, Prasa chodziła, tak. brali te trzonki, ta prasa dopychała i elegancko na 4 części. Też to rozwiązywała. widziałem, też to widziałem, no. Łuparka, tak, tak. Że na 4 części od razu Tak, to chyba przerąbuje. ktoś skonstruował sobie, bo to była Tak. taka, widziałem, samoróba, nie? Tak, tak, są najróżniejsze są. I na Ja też- zasadzie I świdra. ten młot, tak jak pana Tak, dobija, tak tak. tamten dopychał i elegancko było. Tak. do Ja to widziałem powitania. taką, że tutaj łapało takimi jakby 2 szczypcami tutaj za boki. Dopasowywało i łupało. Tak. O, I szła. no taki to ja nie Coś widziałem. właśnie jak pana młot. No, No ładnie. tam to było fajne, mówię od razu, drzewo do kominka było, cyki. Tak, tak, tak. Łuparka. Wirnik dmuchawy wyrzucają, tak jak tamta dmuchawa stoi pod murem, obudowę dmuchawy won i po prostu jest tam kawałek stołu i na osi jest zamocowany taki duży świder. Ale to nie jest praktyczne, bo to wkręci się jak drzewo łykowate jest, to zamiele się, A pan nie stanie. myślał sobie zrobić taką właśnie rozmywarkę? Ja mam w planie łuparkę zrobić na zasadzie młota mechanicznego. No właśnie. Ale proszę pana, to koszt i czas. Panie Romku, Krzysiek. Krzysiek, ja najpierw... Nie pan, proszę. No Krzysiek, muszę najpierw zrobić maszynę do masła. Żeby nie Aha. tłuc rękami, bo to jest kosztuje A naprawdę. kupuje pan masło w sklepie, czy tylko swoje cały czas? Tylko swoje. Cały rok swoje masło. Panie Swoje. Romku, jeszcze mam do pana takie pytanie, może trochę banalne. Jak poznać dobrego drwala? Siekierę w rękach umie trzymać. Tylko tyle. Siekierę. Technika jest, No technika, proszę pana, no to nawet siekierę w rękę wziąć dobrze, to też jest to technika. pewnie, że technika. Bo ja powiem panu, są drwale, że jak widzę, że siekierę wbija w pień całym ostrzem, na przykład mam zostawić siekierę na pniu, no nie? No. I stawia siekierę w ten sposób. Tak się nie robi. Nie. Po co? Dobry drwal to robi w ten sposób. Siekierę w pniu zostawia w ten sposób. Tak. Tak. A już jak tak całym Łatwiej ostrzem, wyjąć a przede wszystkim. tak, a jeszcze tak jak pochyli się jak baba i to już nie jest A drwal. teraz Nie. ciężko wyjąć nawet tą siekierę. Tak, tak, Bo to tak, w tak. tą, w tą trzeba tak, go, tak. zawsze uczyli. Tak, Jest tak, okej. tak, ma pan rację, dobrze pana uczyli. Szczupka, pyk. Tak. A jeszcze jak jest lżejsza, taka jak ta, no to bajka. Bo ta jest też taka do łupania, bo to jest taka i do ścinania z pnia. To jest dobra siekiera. Dobrej daty. Też się dobrze się łupie, ona jest dość taka, no nie jest lekka, no nie. Nie jest to lekka siekiera. Takie jesteś mądre. Ten film obejrzeć ktoś od BHP. Ręka ty, ba. No inaczej czasami się nie da, nie? No nie, no, to są Trzeba przytrzymać. lata praktyki. Oczywiście. No. Sam pan robił te ostrza i obuchy, czy kupne? Tu jest to pożysko moje, tamta jest mojej roboty cała. Tamto ja kułem. A z czego? Ostrze resor wagonowy. Z czego? Słusznej wagi. Z wagonu kolejowego resor. Ale to. Ostrze, A to? tak. A obuch to był taki Oskar, nie Oskar. I tu jest tak, wykute jest ostrze z resora. No. W ostrzu jest wycięte tak jak... Tak wycięty był taki... O tak, taki prostokąt był wycięty w ostrzu. No. Wpuszczone ostrze w ten obuch, czyli obuch wpuszczony w ostrze, No. bo to był dosłownie Oskar, No. który był ścięty, trochę był skuty, tu w ostrzu był wycięty prostokątny otwór, obuch był wbity, no i zrobiona faza i wspawane, no i do hartu. I no i do lupania jest dobra, bo ciężka jest. Mogłaby mieć węższe ostrze, ale to jest siekiera wieczna. A Ona- dziurę jak pan w niej wykuł? Ona służy, ale to jest obuch od Oskara. Aha, obuch, tak. Od Oskara. Obuch, żeby dziurę wykuć, to trzeba się było bawić, bo trzeba by było mieć taką stal, No. nawiercać, bo nie da się tego wyrąbać tak. No nie. Prasa to robi. Prasa musi być mi wyśrudowa o nacisku 400 ton, zaciski z boku i przyrząd, który po prostu wyrąbie za jednym uderzeniem. Aha. Ale 400 ton mimo środowa. Ogromna prasa. Tak. I z zasady robią tak, że rozkuwają ten otwór węższy, później wbijają klin, rozkuwają to i dopiero w to idzie obusznica tak zwany, czyli jest taki materiał na kształt obucha zrobiony i dopiero go nabijają, no i przekuwają i wtedy już wychodzi, jak to się mi obuch. A pan te trzonki do siekier z czego najlepsze są? Tu jest dębowe, ale jesionowe są. Dębowe trochę, tu jest też dębowe, za ciężki jest trochę. Jesionowe są dobre. Jesionowe. Jesionowe, dobry jest orzech.
na to, ale nie nasz, tylko jakiś amerykański jest to rzesznik. Jest po prostu sikora tak zwana, jest dobrym bardzo jest materiałem na obuch, na toporzysko akacja, żółta. Bardzo twarde, bardzo mocna akacja. I ładne drzewo ma takie żółciutkie, takie jak wosk. No. Bardzo jak równy słój tego i jest bardzo mocna. No jesion też dobry. Ja na przykład tamte siekiery, co do lasu używam, co na byku jeżdżę, to tam z jesionu mam to porzysko zrobione. I też jest bardzo dobre. Czyli dąb jest za ciężki. Trochę za ciężki. To jest akurat Ale on dębowe. też jest twardy, nie? No tak, twardy jest i mocny. Te toporzysko to ma 20 parę lat, a może i koło 30. Patrzcie, trzyma się. Oho. To trzyma się, no nie? I to jest moja praktyka, wspawuje tutaj ten materiał, czyli kawałek grubej blachy przekuty albo po prostu ścinek rury. To jest po prostu rura, ścianka chyba 4 czy 5 mm, że po prostu jak się przelupuje drewno, to nie niszczy te drewno, to porzyska tu nie wyrywa, bo tak jak przechodzi siekiera przez to lupane drewno, to drewno wyrywa tu w toporzysku, po prostu To raz, ale to jest też dodatkowe zabezpieczenie przed tym, żeby obuch z ostrzem nie odleciał od tak, cięta, nie? tak, To się tak. zdarzało nieraz. Dużo wzmacnia. Ja pamiętam przecież, jak ja miałem taką siekierę, to miałem się dusił, dobra, tam parę gałązek i Tak. A, zluzowa, te się nie luzują, bo tu jest, klin jest wbity tak, tam jest wbity z ukosa, bo robiłem tak, tam jest wbity z ukosa, no i dużo trzyma tutaj to i no, wkręt. dokładnie, Bo to dokładnie. jest duże wzmocnienie. Ważne, że po prostu nie niszczy drzewo przylupowane, nie niszczy to porzyska. No dobrze się chłopaki spisali przy rąbaniu drewna, dobrze, okej. Mocni, umią rąbać. Znaczy ja to powiem tak, ja rąbałem ostatnio, no dzisiaj to ja tak podkładałem drzewa trochę i no wiadomo, kontuzja, nie? No u Ciebie to tutaj kolega naderwał klatkę, więc u niego ten ruch mógłby powodować to, że No tak, Tak. ból. nawet nie tyle co ból, co że po prostu ta blizna mogłaby się otworzyć. Z powrotem, No nie? tak, to nie To z jest tym, właśnie- no, trzeba uważać z tym po prostu. Ale fajnie, że mogliśmy u Pana jeszcze raz zagościć, przyjechać, ale go spotkać. Tak, spotkać Alego, spotkać Pana. Tak. Dobra, Jest dziękuję. Pan naprawdę pozytywnym człowiekiem, a takich ludzi, kurczę, w dzisiejszych Dziękuję. czasach Coraz mniej, trzeba. tak, coraz mniej Olimpiadę Pan wartościowych. śledzi trochę, czy nie? Nie mam czasu, bo ja nie mam Nie. czasu. Patrzcie, teraz też dziś musiałbym o tej porze cielaki poić. No i później no co, ogarnąć trochę wszystko bo rano o 5 muszę wstać. Czyli taki koniec Parę- dnia dla Pana to jest No już 21? o 20 to już powinien być, przed 20 powinien być w domu. Przed 20. W domu. A Bo tak trzeba już- umyć się, zjeść kolację, jak to się mówi. Trochę ogolić się, bo lubię wieczorem się ogolić, No. no i tego, jak to się mówi, klęknąć do pacierza i podziękować Panu Bogu za dobry dzień i walić się spać. Czyli spać 21. No, 21:30 to już trzeba być w łóżku, no i bo trzeba ręce za głowę zarzucić i odpocząć. No właśnie. Tak, bo się człowiek codziennie, no ma tego, jak to się mówi, wysiłku. Pójdziemy kosić chwasty, za tam koło koparki. To już tutaj O, wyższa szkoła posługiwania się kosą. stara kosa. Stara jak A świat. ciekawe, czy takie w sklepie jeszcze by się kupiło. Podobno są, tylko podobno jest ciężko z taką długą kosą, że jak są w sprzedaży, to są takie dosłownie krótsze. Ale ja się mam zamiar podpytać, bo ta kosa to ma też 20 parę lat z hakiem i zobaczcie już jak ona już jest wyrobiona. Już, No jest. tu jest cieniutka już, tu kawałek czuba już musiałem zostrzyć, bo była tak już tu była cienka, Zagięta. tak była cienka i już ona Pewnie. tu jest szalenie twarda, wiecie? I tak gruba, że tu nie idzie jej młotkiem poklepać. Młotek jej nie bierze, tylko ostrzyłem ją. No wydarta jest po prostu Ale nie cienka. widać, że jest wyklepana porządnie. No klepać ja ją klepałem, to znaczy tu Dla mnie kosa, z tej powiem strony szczerze. widać było, że była klepana, no nie? Jest ślad klepu. Dla mnie kosa to się z jednym kojarzy. Ze śmiercią. Ja po prostu umiem klepać, klepię na ostrej babce, umiem klepać. Nawet kiedyś ludziom tam klepałem, bo tutaj w okolicy to już nikt kosy nie umie klepać. Ja przyznam szczerze, że zawsze właśnie jak jeździłem do babci na te wakacje, to w stodole wisiała kosa, ale babcia nigdy nie pozwalała użyć, zawsze mówię, nogę se utniesz, poharatasz się. Tak. W życiu będzie pierwsza okazja spróbować w życiu kościć kosą. Słuchaj, dla mnie tutaj największą atrakcją dzisiaj było właśnie to kowalstwo. No bo ja z tym zawodem się naprawdę nigdy wcześniej na żywo nie spotkałem. I dla mnie to było mega ciekawe, jak w ogóle to wygląda. Tym bardziej, że chciałem to porównać
z odlewnią. No i się zaskoczyłem, bo naprawdę dużo umiejętności technicznych jest tutaj potrzeba i to doświadczenie właśnie pana Romka wyszło 50-letnie, że to tak fajnie, sprawnie wyglądało. Wydaje mi się, że właśnie takie zawody, no nieco teraz odchodzą nam w zapomnienie, a moim zdaniem za parę lat taki właśnie zawód jak Kowal, Szewc będą wiele warte. Słuchaj, nie za parę lat. Dzisiaj dobrego hydraulika, elektryka to jest problem. No hydraulik, elektryk, tak, ale mówię, Kowal czy Murarz. Szewc to już jest w ogóle. Murarz, powiedz, Abstrakcyjny zawód. który młody chłopak chce być murarzem dzisiaj? Z haka spadł. Ale to jest pod napięcie, panie Romku, czy nie? W tej chwili jest wyłączony. Chodźcie, tu. Idzie. To. Bylica jest twarda, o to cholerstwo to jest bylica. No. Twarda jest, twarda. Twarda jest. No, kosa słyszy po prostu to. Da pan spróbować. No proszę bardzo. Tylko ja dziabnę te cienkie tu. O, Ja takie przyrządy ludzi w rękach nie miałem. proszę bardzo. Jak to się bierze? Która ręka gdzie? Ta tu, a ta tu. I teraz jak? Dobrze Tak. tu trzymam, tak czy tak? Tak, tak. Nie, tak, trzyma się tak od No. dołu, ale musi pan zawsze mieć, bo zajedzie pan czubem w ziemię, musi pan ciągnąć tak, żeby czub szedł przy ziemi, kosa, No. żeby szła rantem. Ja tu coś pokażę, da pan No. do ręki, zobaczy pan, kosa ma rant, tak zwany prut. No. To jest prut kosy, ten grzbiet, prut. Trzeba starać się, żeby szła prutem po ziemi, o jak zakładkę robi, ale żeby czub kierował się w powietrze, czyli ta ręka musi ją wykręcać troszkę do góry. Dobra. No i w ten sposób, o. Hejla! Ha, 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 ha. I czubem w ziemię. Moja ciotka mówiła tak. Ciotka uczyła mnie kosić, ja byłem małym chłopcem, a szedł wujek drogo, oficer. I mówi tak do ciotki. Idzie ci, zobacz. Idzie, ale po czubach goli, po czubach. Panie, Krzysiek, po czubach daje. A przy ziemi trzeba, zobacz ile zostawiłeś, zobacz. Ja ci No bo się bałem, kurczę, ja, że ja że wiem, ziemię zarywać. zobacz Krzysiek, zobacz. Patrz, trzeba prutem po ziemi. Ja to zbiorę wszystko. Nie, ola! Heta, ha, ha. No, to nie jest takie, wiesz, tu trzeba by nad takimi przyrządami trochę... Ola, cholera, tu mi się trochę luzuje, to niedobrze. Trzeba by ją młoteczkiem klin pobić, ale już oklinowałem. Dobra, Dobra, próbujemy. próbujemy. Czyli tak, Tak, w tą stronę, w tą tak, i idziemy w tą. tak. Oj, I czubem w ziemię. i czubem w ziemię. O to Odkręcaj to, lewą ręką odkręcaj. Mi tam jakoś szło, ale ja za nisko nie ciąłem. Nie, bo to strach, bo boi się, że w ziemię dziabnie. Tak, ale jest dokładnie. tak. Po czubach goli, no nic nie goli po czubach. Nauka. Nie najgorzej. Jakoś tak, najgorzej, daj spokój. Wstyd, Nie, jak no to wiesz, no to no, pierwszy raz to w rękach Tam masz. za No. koparką. Ale praktyka Kto by czyni mistrza. Dawaj tam za koparką, tam są No większe. tam są ładniejsze. Nie brać szeroko. No dobra. Cieniutko brać, za szeroko bierze. O, Konrad węziej bierz. ale ładnie idzie. No, uczy się. Ale to ostre musi być. Uczy się, dobrze. Uczy się? Tak, uczy się, ale tu zostawiasz. Tu zostawiłeś czub, o tak, widzisz, tak, stopniowo. Nie bierz szeroko. Nie za pazernie. Nie To za jest- szeroko, bo jak Ja za wam powiem, szeroko to będzie... jest wszystko fajne, nie? Tak, Tylko tak jak teraz porównać kosę do kosiarki spalinowej z koszem. Teraz trzeba jeszcze grabić, nie? nie no tak, tylko ja wolę kosę, bo jak ja kosę Nie, no tu się nie wiedzie ostrzę, kosiarką, no to to normalne. kosa mi gra. Nie Ale lubię, słuchajcie, jak powiem wam kosiarka szczerze, ryczy zobacz. na duszach. Taki może każdy mówi, no może trochę archaiczna sprawa, koszenie kosą i tak dalej. Ale trzeba słuchaj, umieć. nie masz paliwa, brakło ci na przykład załóżmy Tak. na 3 metry wykoszenia rowu. Tak. Jest kosa pod ręką, przychodzisz. Albo na przykład kosisz traktorem, masz tą kosiarkę na traktor założoną, rotacyjną. no, rotacyjną, nie podjedziesz w każde miejsce. No nie. Nie, bo są takie miejsca, gdzie nie podejdziesz właśnie, No. a kosą podejdziesz, bo kosą można tak i na skarpie Dokładnie. rowu można i z zakładką, jak jest twardy chwast, to ja biorę na zakładkę, bo Najgorzej jest to, trzcinek. jak trafi kosa na... Kamień. kamień, I no, stąd się wzięło chyba powiedzenie. prawda. Czym to się ostrzy? Trzeba, tak, musi pan dobrze, Konrad, musisz dobrze zaprzeć w ziemię, żeby ci Dobra. nie uciekło, bo wtedy ręka ci trafi na kosę i wziąć tak, jedną ręką bierzesz za grzbiet kosy, palce tak o, tak palcami, no nie o, palce trzymają tu, że A pan pokaż, co to jest? tak,
Pilnik, normalnie Pilnik pilnik. zwykły, nie? Zwykły pilnik. I Do idzie metalu. osi. Tak, tylko że drobny ząbek, Drobny. drobniutki ząbek. I tak już nie musi być dobry pilnik. Bo on swoją twardością, kosa jest cienka, on swoją twardością po prostu je ości. Znam takich, że jak oszczył kosę, to pociągnął sobie palcem po kosie i palca do kości. O ja pier... Ręka za daleko poleciała i zamiast... Nie to ostrzysz, na chuj to ostrzysz, tu od wewnątrz. Po co to ostrzysz? Nie, ale słuchaj, Konrad, dobrze ostrzy, pilnik musi lecieć nie tu, bo nie trafisz, tylko za każdy raz patrz Konrad. Jadę z tej strony po ostrzu, a z tej strony ten próg to jest prowadnica. Czyli dobrze robiłem. Prowadnica Ale ty to- tu nie dotykałeś. Ty to Dotyka, ostrzyłeś. dotyka. Nie, on w powietrzu tu A robi. jak w powietrzu, tak. No. O, O, no tak. No właśnie. słychać, że bierze ostrze, no nie? Jeszcze raz, panie Romku, można? To prowadnica jest, prowadnica. I do ostrza, zobaczcie, o, leci. Czyli tak, I masło. jak wraca, to palce wracają, no nie, żeby nie dać zobacz, żeby nie dać po palcach. Trzymam tak, No to też nie jest prosta rzecz. no ja znam takiego, że pociągnął palcem po kosie i palca nie ma. To może Krzysiek by spróbował. Proszę bardzo. No, dla mnie to... Nie, no ja muszę mieć w nosie No, dłubać. hajda, Dawaj. tylko nie Nie. palcem. Tylko na palce uważaj, ty. Ale niedobrze tego palca trzyma. Tak? Trzymać się w garści powinno, tak, żeby palec przypadkiem nie był za blisko ostrza, bo poleci za daleko, a to kosa jest cholernie ostra. No niestety, wygląda niewinnie, ale O. mówię, palca nie ma. No, mogło być. No i teraz możecie spróbować na chwastach. Proszę, działaj. Śmiało, zaczynaj od brzegu. Tak. No, Tamtą, te duże ciachy. o którym mówisz? Ale to wszystko pójdzie. Wiecie, jak to fajnie się kosi, bo tu jest pod spodem ziemia, tu nie ma raczej kamieni, tu jest miętko i można zacząć stąd i jechać po kolei. O tak o to chodziło. Wyżej czub kosy. Ręka musi podkręcona być. No tu twardsze, no. Tak, twarda, bo to lebiona. Jakoś tam idzie. Dzisiaj chłopaki z KFDF-u, Krzysztof z Konradem sprawili się bardzo dobrze u mnie przy pracach takich gospodarczych. No, kowalstwo, łupanie drewna, koszenie kosą. Zwykłą kosą taką. Śpiewała i grała. No, wykosili, porąbali drewna, pokuli. No, pomogli. Czyli, panie Romku, na jakiś obiad byśmy zapracowali na wsi, czy nie bardzo No, jeszcze? oczywiście, żebyście zapracowali na obiad i to dobry. Miło nam to słyszeć, panie Romku. Tak. Także Bardzo- dziękujemy jeszcze raz za gościnę. Dziękuję bardzo za gościnę i za naukę, bo naprawdę było warto przejechać tyle Tak. kilometrów. No, Warto dziękuję. było sobie trochę No, odświeżyć te... No, dziękuję, żeście mnie odwiedzili. Tutaj, panie Romku, mieliśmy okazję sprawdzić tutaj się w różnych konkurencjach u Pana, no ale tutaj mieliśmy też możliwość zaobserwowania, jak ogromną siłą Pan dysponuje. Tutaj w Wujiczu prowadzimy siłownię Real Gym. Jeżeli byłby Pan chętny, chcielibyśmy Pana serdecznie tutaj teraz do nas zaprosić. No dziękuję bardzo, ale nie wiem, czy przy Was siłaczach to co ja tam będę mógł pokazać. No w przyszłości na pewno skorzystam z tego zaproszenia. Panie Romku, na pewno nie jednego pan zawstydzi. Oj, też mi się tak wydaje. Ojej, To nie jednego młodego Pan zawstydzi. Dokładnie. Także Tu jest moc. to jest moc. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Maćka Obucha, Kacpera Rogoza, Michała Zajączkowskiego oraz Andrzeja Mazepusa i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.